Ja chciałam powiedzieć o naszym warzywniku, bo nie wiem, czy będziemy mieli wystarczająco czasu, bo ja mam obsesję na punkcie mojego warzywnika i zawsze o nim chcę opowiadać, ale zawsze fascynują mnie, bo mówiłam, wiesz, o takich prostych sposobach uprawy warzyw, a zazwyczaj te proste sposoby były też stosowane w dawnych czasach. Wiesz, jakiś tam XVI, XVII, XVIII, XIX wiek. W XIX wieku zaczęły wchodzić już takie sposoby uprawy na masowej, przemysłowej, czyli, no bo wielkie miasta powstawały, więc zaczęły wchodzić właśnie takie sposoby z chemią niestety, dlatego, że trzeba było wykarmić ogromne ilości ludzi. I potem w XX wieku i ogrodnictwo, i rolnictwo, to wszystko tak naprawdę poszło w złym kierunku, ale teraz już ludzie to zauważają i idą w dobrym znowu. Ten kierunek teraz chyba jest lepszy nawet, dlatego, że już mamy doświadczenie tego, co tak naprawdę będzie się działo, jeżeli będziemy truć ziemię, tak? Dlatego, że my jako ludzie, jeżeli chcemy przeżyć, a warto, bo jesteśmy fajni, tworzymy piękną muzykę, piękną poezję, piękne ogrody, żebyśmy przeżyli, to musimy troszkę o siebie zadbać, prawda? Także ta chemia i to wszystko jest bardzo ważne, żeby tego nie stosować i można wrócić dlatego do takich upraw bardzo starych. Ważne jest to, żeby pamiętać o tym, że zawsze zwierzęta i człowiek byli razem, tak? Były razem. Zawsze były zwierzęta na farmie, te zwierzęta, odchody z tych zwierząt później karmiły ogrody, które potem karmiły nas. I to jest strasznie istotne, dlatego właśnie używamy różnych tutaj nawozów. Koński nawóz jest też bardzo dobry. Ja niestety mam mniejszy dostęp do niego, bo nie mam tutaj koni. Ale koński nawóz jest bardzo dobry, bo jest to gorący nawóz. On jest bardzo świeży, jak się produkuje. Tutaj, wiesz co, na samym początku to są inspekty. I teraz w tych inspektach wiele się już nie dzieje, bo tak naprawdę inspekty są wykorzystywane na początku sezonu. To są inspekty gorące. I w dzisiejszych czasach inspekt gorący polega na tym, wiesz, że przepuszczasz rurę z gorącą wodą i ci się nagrzewa ziemia i możesz mieć, wiesz, jakieś wczesne wysiewy warzyw i tak dalej, ziół. Ale ja sobie tak wymyśliłam, poprosiłam mojego sąsiada Mariana stamtąd, mam takiego fajnego sąsiada, który ma gospodarstwo, ma dużo różnych zwierząt. On mi przywiózł świeży obornik krowi. On mi tutaj go wrzucił właśnie w lutym i jego było dużo, tego obornika. Zobacz, teraz to wszystko osiadło, ale tutaj tego obornika było gdzieś tak dotąd, wiesz, na początku. Tylko on teraz się rozłożył, on teraz widzisz, jak ładnie wygląda. Teraz będzie rozłożony tak naprawdę ten obornik. To już jest taki jakiś smaczny, bym powiedziała wręcz. Także był położony obornik. Potem do środka przyszła ta rama, która troszeczkę jest nierówna teraz, bo się położyła tam, gdzie ten obornik osiadł, ale jak ona jest równa, to jest tak wyprofilowana, że trochę patrzy na tą stronę słoneczną, tak, trochę w tą stronę, tak jak typowy inspekt. I tu poszło 15 cm mojego kompostu. To zostało przykryte tymi oknami, które kupiłam na Eliksie. Jestem z nich bardzo dumna, bo pochodzą z czasów, jak widać, takie art deco prawie, że mają takie tutaj fajne szprosy w tą stronę. Także te okna były pomalowane i ułożone na tych ramach tutaj, tych wewnętrznych. Na zewnątrz, dookoła, była położona warstwa słomy, żeby zatrzymać to ciepło, żeby tak nie uciekało ciepło, jak się rozkłada obornik, ale żeby przepuszczało powietrze i wodę, bo powietrze i woda to jest podstawa przy rozkładaniu. A musiałam pozwolić się temu obornikowi rozkładać, żeby była darmowa energia, żeby było darmowe ciepło. I wiesz co, w lutym tutaj było, tu mam taki specjalny termometr, w lutym tutaj było 40 stopni, wyobrażasz sobie, ale nie minus, tylko plus. Mam taki termometr do kompostu, widzisz, z taką długim szpikulcem i można go używać nie tylko do kompostu, też właśnie do obornika, do ziemi. I on tutaj zawsze jest i on mi mówi, ile jest stopni. Także wiadomo, 40 stopni to jest trochę za dużo, żeby wysiewać jakiekolwiek nasiona. Poczekałam do końca lutego, na początku marca tutaj było 25 stopni. I to był perfekt moment, żeby tutaj wysiać rządeczki, wiesz, sałaty, koperku, rzodkiewki, no różnych takich nowalijek, szczypiorków, wszystkiego, co tylko na początku sezonu nasze organizmy potrzebują. Przykryłam to i wiesz co, i pod koniec marca i w kwietniu to mieliśmy tyle żarcia stąd. I to jest fantastyczne, tutaj cały czas było ciepło. Później tutaj posadziłam melona, ale widzisz, przyszła choroba, dlatego że to jest bardzo wilgotny ten rok. I tak naprawdę jeszcze nigdy nie miałam żadnego sukcesu w uprawie melonów w tym ogrodzie na zewnątrz, tylko miałam melony w tunelu. Ale w tym roku myślałam, że spróbuję tego melona uprawiać na zewnątrz, ale jak zawsze mi się nie udało. Tutaj są jeszcze jakieś pory, nie wiem skąd one tu się wzięły, koperek, nasturcja. Teraz chcemy to usunąć, bo nie ma sensu trzymać takich chorych roślin w ogrodzie, bo mogą, wiesz, ta choroba może się rozejść po innych roślinach tej samej rodziny. Więc ja to wszystko oczyszczę. W końcu w październiku zdejmiemy tą górę.
odstawimy w tamtą stronę, zdejmiemy tą słomę i tutaj będzie fantastyczna ściółka. To będzie przerobiony ten kompost tym obornikiem. A ja mam takie 2 inspekty, tam mam buraczki w tamtym drugim inspekcie. I wyobraź sobie, że to wszystko, co jest w tym inspekcie i w tym, ta cała ściółka będzie wykorzystana w ogrodzie warzywnym moim, który tutaj jest z tyłu za naszymi plecami, do ściółkowania zagonów, dlatego że ja nie przekopuję, już mówię PROS 58, tylko co roku jesienią ściółkuję. Ściółkuję grubo, albo no cokolwiek, czy to jest kompost, czy to jest przekompostowany obornik, ale w tym roku pierwszy raz będę miała taki super produkt swojej własnej produkcji i to właśnie będzie ten obornik pomieszany z kompostem. Widzisz, tutaj na przykład w zeszłym roku ściółkowałam obornikiem, w październiku. Zobacz, jak pięknie się ten obornik już rozłożył i teraz już mamy 3. rzut warzyw tutaj. Te kapusy to już jest trzecia rzecz. Widzę, że tutaj ślimaki też operowały. Te kapusy już trzeba by było chyba się ich pozbyć, nie wiem, co one mają zamiar robić. Ale wiesz, cały czas coś tutaj wysiewamy, wysadzamy. Ale tutaj był obornik, a tutaj był kompost. Widzisz różnicę? Dlatego, że tam, gdzie był obornik, sadziliśmy cały czas kapustne, bo kapustne uchają azot. A tutaj na przykład, gdzie był kompost, no to wysiewaliśmy wprost do ziemi. Tutaj sadziliśmy sadzonki, a tutaj wprost do ziemi, bo taki kompost nieprzerobiony, on był dosyć nieprzerobiony jeszcze wtedy. Ciężej się wysiewa niż na przykład do takiej ziemi. Także tutaj był bób. Bób był usunięty niedawno. Tutaj jest, nie powinno się po nich chodzić, dlatego muszą mieć 1,20 m, nie więcej. Te rabaty. Tutaj jest fasolka szparagowa, którą kocham, dlatego mam jej trochę więcej tu i tam jeszcze na górze. Tu i tu były ziemniaki wczesne, zostały wykopane. Coś mi tutaj podejrzanie pachnie, właśnie rozmawiałam z Kamilą, że to może być zapach zgnilizny ziemniaków. Wiesz, te właśnie ten zarazy ziemniaczane, o których Ci mówiłam. I dlatego właśnie na noc, i jak jest wiatr mocny albo mokra pogoda, kiedy te choroby grzybowe bardzo się rozprzestrzeniają, zamykam tunel, żeby ta zaraza nie doszła, wiesz, do tych pomidorów. Słuchaj, pompuje powietrze pomiędzy te 2 folie, dlatego jest trochę głośno. Nie wiem, nie wyłączyć jej? Myślę, że będzie okej. Wow, okej. Ciekawe jest to, że w tym roku pomidory w ogóle prawie, że Holender nie chcą rosnąć, dlatego że jest tak zimno. One są takie herlawe. I zobaczymy, czy są słodkie. Smacznego. Nie wiem, czy ten będzie już dobry, bo po prostu właśnie o to chodzi, wiesz co, że nic nie dojrzewa. Mamy 11 sierpnia i pomidory zaczęły już chorować na różne choroby grzybowe, ale to jest normalne, to nie musi być od razu zaraza ziemniaczana. Widzisz, na przykład tutaj mamy trochę choroby grzybowe, już widać, tam na pędzie, ale ja i tak po prostu codziennie przychodzę i usuwam te chore liście. Ten rok jest taki mokry, codziennie pada, jest zimno, więc dla pomidorów to jest najgorsza rzecz na świecie, a i tak są w środku, bo gdyby był na zewnątrz, to by już dawno je zaraza ziemniaczana zniszczyła. A zaraza ziemniaczana, wiesz, to był powód głodu wielkiego w Irlandii, w 30 latach XIX wieku. Zaraza ziemniaczana jak przychodzi, ona oczywiście atakuje ziemniaki, ale pomidory, ziemniaki to jest ta sama grupa roślin, więc jak idzie zaraza ziemniaczana, jak masz ziemniaki, to czujesz to, rozumiesz, w powietrzu, czujesz taki słodki zapach choroby. To jest coś strasznego. I ziemniaki polegną. Ja nie miałam ziemniaków późnych, miałam ziemniaki wczesne, które już na szczęście wykopaliśmy do tego czasu. Ale i tak tutaj są różne zarazy. Ale wiesz, w Irlandii, jak ta zaraza ziemniaczana szła, to oni czuli to było straszne, wiesz, oni to czuli nosem, że jutro będą głodować, wiesz, że nie będą mieli ziemniaków. To też jest taka historia. No wiesz, historia, ogród, jedzenie, ludzie, historia ludzi, to jest wszystko tak ze sobą związane, że nie wiem. A tutaj mamy z tej strony pomidory szczepione. To są pomidory szczepione na podkładkach dzikich pomidorów i to jest dosyć ciekawe. Mój kolega szczepi je w taki sposób bardzo tradycyjny. Podkładka, ten pomidor dziki, bo wiesz, pomidory pochodzą w ogóle z Ameryki Środkowej też. Tak. I wiesz, i tam te pomidory są w lasach ani dobre, ani smaczne, ani ładne, ale mocne. Nie? No wiesz, taki dziki pomidor, nie? A te pomidory nasze to są takie pieski francuskie, czyli one są delikatne, one są smaczne, one są ładne, jak dojrzeją wreszcie kiedyś, ale nie są takie za bardzo odporne. W związku z tym weź połączenie takiego wyfikanego pomidora z takim mocnym pomidorem podkładką, one są ze sobą szczepione i zobacz, o ile one lepiej wyglądają niż takie pomidory zwykłe z nasion, bo to są pomidory zwykłe z nasion, które ja wysiewałam bez szczepienia, tak? To są różne dawne odmiany. Tutaj na przykład, no, jak widzisz, są różne kształty tych pomidorów. Są takie śmieszne kształty, tylko jeszcze oni nie dojrzały jeszcze, nie? Ale czy miałeś taką sytuację, kiedy oni po prostu w ogóle nie będą dojrzewać, bo będzie za późno w sezonie? Tak, to wtedy wiesz co, można je do domu przynieść.
że tak powiem. Okej. Można je po prostu w domu położyć, one same dojrzeją. Można nawet wziąć całą roślinę, obciąć, zabrać, powiesić sobie na karniszu i ona będzie dojrzewała. Okej. I czy możesz mi wyjaśnić, po co każdy jest wsadzony w takiej beczce? Czy to jest, żeby chronić przed ślimaki? Nie. Wiesz co, ślimaki... Bo dlaczego nie po prostu do gleby? Zaraz powiem dlaczego, ale tak ci powiem tak na marginesie, że ślimaki mogłyby tutaj do samego czubka dojść. One są niesamowite i nic nie przeszkadza. Okej. Tak, ślimaki to są roboty. Wiesz co, my mamy i tu podobnie, dlatego że chodzi o to, że to są donice bez dna. Tak, to są donice bez dna i te donice, które mają podwójne, takie jakby pierścień podwójny, to te donice są tak naprawdę przystosowane do uprawy w workach. Wiesz, dlatego że w Anglii każdy chce mieć swoje własne pomidory, bo to z Anglii przyjechało ze mną, jak ja się przeprowadzałam. I wiesz, bierzesz taki, zresztą w Polsce też można kupić takie długie worki z podłożem, do którego się wkłada rośliny. Wiesz, i to rośliny rosną na przykład na balkonie albo na tarasie. Więc to się wkładało do worka, znaczy na worek, robiło się dziurę tym, bo to ma takie ostre na dole ząbki, robiło się dziurę w tym, to się wkładało od góry do tego worka i dosypało się tutaj ziemi, w to się sadziło pomidora, a tu się podlewało, wiesz? Tu się podlewało wodą samą, a do środka się podlewało wodą z nawozem. Dlatego, że tu są takie delikatne, malutkie korzenie. Te korzenie zostały tutaj niestety trochę rozkopane przez dornicę. My mamy duży problem z dornicami w tunelu w tym roku. Ale w każdym razie on ma takie przybyszowe, małe korzonki u góry, tu. I one będą odpowiedzialne za pobieranie nawozu. Więc ja nie chcę, żeby ten nawóz mi się marnował, wiesz. Ja nie chcę, żeby gdzieś tam on leciał. Ja podlewam wprost tutaj do tego z nawozem i te korzenie przybyszowe pobierają ten nawóz. A to idzie tylko tutaj woda i wiesz, woda idzie do korzenia palowego. Ale tak prawdę mówiąc, jeżeli uprawiasz to po prostu w ziemi, to nie musisz mieć podwójnych tych kół, tylko wystarczy normalna donica. Ta donice też nie mają dna. I tutaj po prostu one pobierają wodę, która idzie z tego systemu nawadniającego. Widzisz, tu jest system nawadniający i ta woda wchodzi do gleby. On jest pod spodem, pod kartonem i pod tym siankiem. O tutaj, widzisz kawałek, widać tej rurki. Tutaj jest rurka. I ta woda w ogóle się nie marnuje, wiesz, ona idzie wprost do podłoża i ten korzeń palowy wyciąga wodę dla rośliny, a tu do tych małych korzonków my po prostu podlewamy raz w tygodniu z nawozem i tym nawozem o tej porze roku jest gnojówka z żywokostu. No ogólnie ten tunel jest dla nas bardzo ważny, dlatego że na Kaszubach jest dosyć wilgotno na zewnątrz. Nawet jak jest suche lato w Polsce, to na Kaszubach nie jest za sucho. I ja tak naprawdę nie mogę uprawiać tych rzeczy na zewnątrz. A tutaj zobacz, poza pomidorami, tutaj mam również bakłażany, bazylia, która kocha być w takim samym środowisku jak i pomidor. No i mam papryki różne, przeróżne i mam też ogórki. Zresztą tutaj mam ogórki szklarniowe, które nadal jeszcze nie poległy. Nie będę tych liści usuwała, tych jeszcze, ale te już usunę. Już teraz dzisiaj będziemy usuwać te liście takie chore, widzisz? A poza tym te liście są na dole rośliny. I one już nie biorą tak za bardzo dużego udziału w fotosyntezie. Najważniejsze liście są te, co są na górze. I one są najbliżej światła, dlatego że one mają najwięcej komórek, które właśnie fotosyntezują. Ten jest jeszcze niewystarczająco chory, jak na mój gust. Jeszcze jest troszeczkę pokryty, już jest taką chorobą grzybową, ale to jest normalne u ogórków. Więc poczekam, aż zrobią się takie brzydkie i dopiero wtedy je obetnę. Dlatego, że na razie jeszcze jest chlorofil, jeszcze są zielone i jeszcze fotosyntezują. A wiecie, a jest bardzo ważne, żeby ogórki cały czas rosły, tak? Bo póki one mi nie umrą całkowicie, to będą produkowały pyszne ogóreczki. To jest najlepsze, wiesz? Okay. To jest tajemnica luksusu, moim zdaniem. Wiesz jaka? Że idziesz do ogrodu i masz pełno żarcia, i masz pełno kwiatów, za które byś, wiesz, zapłacił pełno forsy w sklepie. A tutaj sobie idziesz z koszykiem i zrywasz co tylko chcesz. Proszę. Trochę go zgniotłam. Smacznego. Proszę bardzo. No to są aksamitki. Bardzo pachną. Przepraszam. To pachną. Nazywają się przez niektórych śmierdzioszki. Tak naprawdę po łacinie to jest tagetes, a różne są tagetes i są takie malutkie, drobniutkie. To jest ta sama roślina, wiesz, to jest sam gatunek. Też tagetes, te żółte i również te. Chociaż wyglądają zupełnie inaczej. Ale one charakteryzują się tym takim mocnym zapachem. I wiesz co? Ten zapach odstrasza szkodniki. No bo ty też raczej byś nie chciał na takim czymś siedzieć, nie? Trochę śmierdzące. Również bazylia jest aromatyczna i również odstrasza szkodniki. Ciekawe jest to, że tagetes, czyli aksamitka, ma również specjalne substancje w korzeniu, które odstraszają nicienie
takie stworzenia, które są w ziemi, bo jest dużo nicieni. Nicienie są jedną z grup mikroorganizmów, które są w ziemi, ale akurat odstraszają te nicienie, które są niewłaściwe dla upraw pomidorów. Dlatego zawsze uprawia się aksamitkę z pomidorami, z bazylią, bo to wszystko razem jakoś tak dobrze rośnie i dobrze się czuje. Zresztą nawet tutaj. O tak, wełnę owcze, widziałem coś takiego. Wełna owcza jest cudowną ściółką naturalną i jeszcze w niej jest, to jest ściółka z wkładką, ponieważ w niej jest, są, no powiedzmy tak już, żeby nie mówić brzydko do naszych słuchaczy i widzów, z oborniczkiem, tak? Jest tam kubka owcza. Więc wiesz, masz ściółkę, która spełnia funkcję ściółki, zatrzymuje wilgoć w ziemi, zatrzymuje wzrost chwastów. Również ślimaki po tym zbytnio nie lubią chodzić, bo tam jest lanolina. Tak. Ale tu i ówdzie, zobacz, masz kubkę. To jest kawałki kubki, więc jest to ściółka z wkładką, bo to się oczywiście rozpuszcza i wchodzi do ziemi i karmi te rośliny. Tutaj wiesz, to są pomidory. Ja zawsze dolne liście pomidorów usuwam, żeby te pomidorki miały światło, żeby pięknie się wybarwiać. Poza tym te dolne liście, jak mówiłam, przy ogórkach już nie spełniają takich funkcji ważnych. I tutaj też aksamitka musi być i bazylia, bo to też jest bazylia, tylko to jest bazylia krzewiasta. To troszkę inna. A to w ogóle, ja lubię, dużo mam w ogrodzie różnych takich starych śmieci. To w ogóle jest takie specjalne pojemnik, w którym w dawnych czasach robiono chleb. Tutaj robiono zaczyn do chleba, tak? Tutaj zrobiono ciasto, pozostawiono i tak dalej. Także to jest, mam oczywiście w środku folię, bo nie chcę tego za bardzo zniszczyć, za szybko. Teoretycznie, w związku z tym, że to jest stare, szkoda mi tego niszczyć, nie zrobiłam dziur w dnie, ale jak mam taką sytuację, że mam coś bez dna, to na dole robię takie specjalne 10 cm drenażu. Więc wykładam tylko na przykład jakimiś pokruszonymi kamieniami albo pokruszonymi cegłami, żeby woda tam schodziła, ale wiesz, no nie przecieka dalej, ale tam się zatrzymuje. I potem ta ziemia od góry znowu pobiera tą wodę, żeby się jej napić. Tutaj nie ma dziury, ale ogólnie w każdej doniczce powinna być dziura. Naprawdę. Teraz będę robiła właśnie dla moich znajomych, będę obsadzała donice, które powędrują aż do Wenecji. Oni mają w Wenecji apartament. I będę teraz obsadzała im te donice ziołami. I wiesz co? I oni tutaj przywieźli mi te donice i musieli je zabrać z powrotem, żeby zrobić w nich dziury. Widzisz? Okej. Tu jest zrobiona dziura, bo ona jest w dziwnym miejscu, no ale poza tym powinno być tych dziur o wiele więcej, no ale już to nic. Trudno się mówi. Ja tutaj, wiesz, wrzucę gdzieś tak dotąd pewnie keramzytu i wtedy, wiesz, to będzie mogło się wypływać, ale ogólnie wolałabym, żeby tych dziur tutaj było więcej. Im więcej dziur, tym lepiej. Zobacz, to są moje ulubione na przykład multiplaty. Ja w tym wysiewam różne warzywka albo kwiaty. Tutaj akurat mamy buraki liściowe i mamy malwy. Jedno drugiego nie pasuje, ale tak mi się złożyło. I wiesz, co jest bardzo ważne w tych multiplatach? Zobacz, jakie mam wielkie dziury. Widzisz, jakie mam wielkie dziury? Mogę całego palca tutaj wsadzić. I to jest strasznie ważne dla roślin. Rośliny muszą mieć drenaż. Także nie wiem, jak to będzie z tymi ziołami w Wenecji. Mam nadzieję, że to się uda. To jest w ogóle bardzo ważne miejsce, bo tu, dookoła tego stołu na wiosnę, przepraszam, to jest bałagan, proszę nie filmować, proszę pana. Nie, to jest normalne. Tu, na tym stole na wiosnę robimy warsztaty. Tak specjalnie tam stolarz zrobił ten stół taki duży, żeby tutaj mogło się wystarczająco tam 8-9 osób zmieścić. I tutaj uczymy się, jak wysiewać, jak pikować, jak coś rozmnażać, jak robić sadzonki. Tak? Tutaj jest na wiosnę, tutaj się dzieje dużo rzeczy. A teraz latem tutaj jest spokój, warzywka. Tutaj są na przykład bakłażany. Zobacz, jaki wielkolud. Ja powiem ci szczerze, że boję się go zerwać. Nie wiem, czy on w ogóle jest jadalny, ale taki wielki bakłażan mi urósł. I tutaj też, zobacz, w każdej doniczce też mam ściółkę z tej wełny. Ona świetnie naprawdę zdaje egzamin, bo zatrzymuje bardzo dobrze wilgoć. A tutaj mam różne papryczki. Już tutaj mam takie różne, ale one potrzebują długiego okresu dojrzewania. Więc one teraz będą tutaj się zaczerwieniały. Jalapenos? Różne są, jalapenos też są. Różne bardzo ostre papryczki. Czasami się tak zdarza, zobacz, tyle roślin. Zobacz, to warto pokazać, dlatego że ludzie się bardzo stresują, że coś im umiera w ogrodzie, ale to się naprawdę zdarza i to czasami nie ma żadnej logiki. Zobacz, ile tutaj jest roślin i pięknie rosną, a tutaj nagle, tada, ten bakłażan stwierdził, że podziękuje już nam za współpracę i po prostu, wiesz, zaczął nam zamierać, także nie ma co próbować się przejmować w ogóle. A sąsiad rosło jak balon, Dokładnie, tak, dokładnie, dlatego to w ogóle nie ma co się przejmować. Tutaj mamy rozsady, bo jest połowa lata, więc tutaj mamy rozsady roślin dwuletnich. Rośliny dwuletnie wysiewane są na początku lata, w czerwcu, potem są pikowane w lipcu
I we wrześniu są już dosyć duże, we wrześniu można już je wysadzać do ogrodu albo do donic i one w następnym roku kwitną na wiosnę. Roślina dwuletnia to oznacza, że w pierwszym roku rozwija część zieloną, a w drugim roku kwitnie. I potem zakwitnie, wytworzy nasiona i też już się żegna ze światem. O, Jonathan, Okej. zobacz swojego kolegę. O tak, jest! Są ślimaki. Zobacz, jaki wielki. Tak, te bez skorupek. Tak, tak. Wszędzie. Nie, no tak, one mają taki śluz, trochę ciężko się go pozbyć, ale podobno jest dobry dla skóry. Chciałabym w to wierzyć. Co się dzieje tutaj? Wiesz co, ja Ci pamiętasz, opowiadałam w tunelu, że nawozimy pomidory. I nawozimy faktycznie pomidory i ogórki w tunelu gnojówkami. Robimy gnojówki w takich dużych beczkach z tyłu. I główną rośliną, z której robimy gnojówkę dla roślin, które mają już kwiaty i owoce, które potrzebują potasu, właśnie z żywokostu. To jest żywokost rosyjski. I to jest taka nasza, że tak powiem, ogrodowa plantacja tego. Żywokost rosyjski się charakteryzuje tym, wiesz, że on się nie rozsiewa, bo jego nasiona są płonne, on nie ma żywych nasion, on się nie rozsiewa, więc nie ma takiego problemu, że on potem wszędzie wychodzi. Można go 3 razy w roku do ziemi przycinać i on potem wypuszcza pełno nowych przyrostów. W ogóle żywokost rosyjski jest tak naprawdę przez wielu naukowców badany, bo ma niesamowite składniki. Żywokost, na kości, na stawy. Wielu ludziom w ogóle uratował życie, bo jest naprawdę zdrowy tak, dla nich. Ale u nas w ogrodzie to jest właśnie podstawa nawożenia. Tym nawozimy od momentu, jak pomidory zaczynają kwitnąć, do momentu, jak pomidory zaczynają kwitnąć. Potrzebujemy azotu na to, żeby rosły pędy i liście i wtedy używamy gnojówki z pokrzywy. Także pokrzywa i żywokost to są nasze jedyne i obornik jedyne nawozy w naszym ogrodzie. Też zauważyłem, że macie kury, tak? Mamy kury. I czy to też jest nawóz, nie? Bardzo dobry nawóz, ale ja zazwyczaj, wiesz co, robię kompost i wtedy do tego kompostu dodaję ten obornik kurzak, nie obornik, bo kury w oborze nie mieszkają u mnie, tylko w kurniku. Także ja ten kurzak dodaję do mojego kompostu i później jak ten kompost już się zrobi i wiesz, jest taki właściwie, no tu jest kompost, to czarne co widzisz jest kompost, to widzisz to jest kompost tak naprawdę. Troszeczkę może się zmieszał z ziemią, bo to było kompostowane w zeszłym roku jesienią, ale to jest kompost i to się mówi, że to jest czarne złoto ogrodnika. To jest najlepsza rzecz, jaką ogród może mieć, bo tutaj są przede wszystkim mikroorganizmy, które rozkładały te wszystkie rzeczy. Chodź zobacz niektóre z naszych kompostowników. Mamy ich bardzo dużo, tu są tylko 2. Zobacz, ile tego materiału jest. I to jest dosłownie przez kilka miesięcy nazbierane tylko. Wszystko tutaj idzie. Nie ma znaczenia, czy materiał jest chory, czy nie, dlatego że w momencie kompostowania, jak wszystko się rozkłada, to te liście tracą zupełnie swój skład chemiczny. Tutaj będzie to, co będzie później kompost, nie będzie miał żadnych chorób już. To będzie zupełnie inny produkt, że tak powiem. To tak produkt trochę mi pasuje. Ale generalnie wszystko idzie na kompostowniki i takich kompostowników na dole, nie na górze, w ogrodzie mamy jeszcze chyba z 7. Teraz tylko zbieramy materiał. I w momencie, kiedy mamy wystarczająco materiału, to staramy się wyciągać go tu, tylko dlatego, że tu jest mało miejsca, to właśnie tutaj przerabiamy ten tył i tam będziemy mieli taki duży dziedziniec na takie prace. Tutaj zabudujemy te ściany kompostownika, a tamte otworzymy. Wywlekasz wszystko z kompostownika, szpadlem rozdrabniasz na jak najmniejsze kawałki. Potem na dole budujesz taką warstwę drenażową z jakichś większych kawałków, na przykład z takich albo z jakichś łęt, czy tam z łętów, nie wiem jak to się mówi, i wtedy budujesz tak po 30 cm, przekładasz je na przykład liśćmi pokrzywy albo liśćmi żywokostu, bo one są takimi aktywatorami do kompostu. Każdą warstwę osobno podlewasz porządnie i potem dobudujesz do końca, porządnie przykrywasz, żeby wiesz, ta woda nie wyparowywała, a żeby na przykład podczas ulewy nie było tutaj dodatkowo jakiejś wody, bo musi być dobra proporcja pomiędzy wodą a powietrzem w kompoście i zostawiasz to przykryte i wiesz, i wtedy temperaturę masz za tydzień 70 stopni. No dobra, 65. Wow. I wtedy masz gorący kompost. Wszystko wszystko natura, wszystko obmyśli. Naprawdę nie trzeba za bardzo kombinować. O tutaj u nas wszędzie rosną, wiesz, te leszczyny, same się wysiewają i ja je po prostu uwielbiam, dlatego że one nam dają bardzo dużo materiału do robienia różnych konstrukcji ogrodowych, do robienia różnych takich konstrukcji, po których się pną na przykład inne rośliny albo do robienia tych płotków. Leszczyna pospolita to jest podstawa świata, naprawdę. Ale krowi nawóz jest bardzo, bardzo ważny dla ogrodnika, dlatego że warto jest go przerobić, przekompostować i później właśnie można w nim uprawiać dużo rzeczy. I tak mi się wydaje, że ludzie się strasznie boją tego obornika, tego kompostu z zakładów utylizacji śmieci. Wiesz, wszystko co śmierdzi, to zaraz dla nich jest problem. A ja zawsze mówię, że coś jak śmierdzi,
no to jest dobrze, bo wiesz, no są różne zapachy śmierdzenia. Teraz właśnie tutaj tak jak idziemy, to śmierdzi trochę, ale to jest taki zapach zgnilizny, bo jest bardzo mokro w tym roku i coś gdzieś gnije. I to nie jest za dobry zapach, ale zapach obornika dla ogrodnika powinien być dobry, taki wiesz, taki z nadzieją na dobre plony. I też jest bardzo dobry zapach runa owczego, którego w naszym ogrodzie jest dużo w tym roku. I jak się wchodziło do tego ogrodu, po tym jak rozłożyłam to runo, to wiesz, normalnie bym się czuła, jak była na polu z owcami. Tutaj możesz zobaczyć, tutaj jest trochę tego runa jeszcze widać. Bo masz taką bardzo gęsty, drewniany ściółka, ale czy to jest tylko do na spacerowania? Tak, to jest tylko na ścieżkach, a tutaj jest właśnie takie żywe ściółki tutaj są. Ale wiesz co, na ścieżce jest kora. Ta kora jest nieprzerobiona, jest świeża. Jeszcze w dodatku akurat ta kora jest taka, że ma ogromne kawałki, więc ta to się w ogóle będzie rozkładała jeszcze 150 lat, a tak naprawdę to pewnie 3. Ale wiesz co, jedna zasada jest taka w ogrodnictwie ekologicznym, że wiesz, dodajesz te naturalne nawozy do ziemi, ale na pewno nie powinnaś robić nic, co zabiera nawóz z ziemi, co ci kradnie na przykład azot. A bardzo często ludzie to niechcący robią przez na przykład właśnie układanie takiej kory na rabatach, dlatego że ta kora jest nierozłożona. To jest świeży materiał, więc jeżeli położysz to na ziemię, czy to jest na rabaty warzywne, czy na rabaty kwiatowe, no to wszystkie mikroorganizmy, które są w ziemi, rzucą się natychmiast, żeby rozkładać tą korę, tak? No bo takie jest zadanie mikroorganizmów, żeby rozkładać materię organiczną. No i wiesz, co się wtedy stanie? Wtedy tracimy azot z gleby, dlatego że żeby namnożyć się w takich ilościach, dużo organizmów, szczególnie bakterii, potrzebuje azotu. Więc to jest tak zwane ubożenie gleby, tak? To jest właśnie wykradanie azotu z gleby przez to, że używamy świeżych materiałów. Dlatego nigdy przenigdy nie powinniśmy używać właśnie takiej ściółki świeżej na żadnych uprawach jednorocznych, ewentualnie na jakichś dużych, już starszych drzewach i krzewach, gdzie te korzenie są po prostu głębsze. Tutaj nasza koleżanka sarna przychodzi podjadać. Tutaj jest pnąca fasola. Różne, ta w ogóle fasola jakaś jest niegrzeczna, zobacz, on w ogóle się nie chce się zaplatać. Nie, to jest jakaś inna odmiana, bo tu jest dużo różnych odmian. Ale tak grzecznie się zaplata, ślicznie, zobacz jak natura pięknie sama to ogarnia. Ale problem jest taki, że tutaj jest już zjedzone troszeczkę przez sarnę i tutaj też te buraki liściowe, wiesz. Sarny kochają buraki liściowe i to wcale nie ja tak ładnie pozbierałam te liście, bo ja tak brzydko nie porwała ich, ja bym je pocięła pewnie trochę inaczej. Ale sarnie nie lubią dynie, tak? Nie. Sarny lubią wszystko, co jest związane z buraczkami. To jest burak liściowy, lubią same buraczki, lubią róże, lubią pędy róż, dlatego tutaj róż też nigdy nie mogliśmy mieć. Ale na szczęście dyń nie ruszają. Ja o te dynie bardzo walczyłam w tym roku, dlatego że ślimaki mi to wszystko tutaj próbowały zjeść, ale widzisz, dzieje się. Są dynie, tutaj też jest gdzieś z tyłu, też jest taka fajna, duża dynia, już rośnie. Są mniejsze dynie piżmowe, są jakieś dynie zielone, różne, przeróżne. O, to jest piżmowa dynia, to będzie pyszna piżmowa dynka. Butternut squash, widzisz, ona ma inny zupełnie kolor i inny kształt. Ona będzie taka gruszka. Tutaj się, widzisz, szykują takie dynie fajne. To taka miniaturowa, jeszcze na razie mała, jest tutaj już jest większa. Ale mam różne, przeróżne. Z tego jestem zadowolona. To poletko pod dynię jest tutaj rok po roku. Każda dynia dostaje pół taczki obornika i potem kupę tej ściółki z runa owczego. I w ten sposób one przeżyły i wszystkie, to było sucho na wiosnę, te ślimaki próbowały to zrujnować, wszystko przeżyło. Tutaj jest druga część naszego ogrodu warzywnego. Zobacz. Tak? Tak, cebulę trzeba by było już usunąć, ale wiesz co to jest? To jest nic innego jak koniczyna biała. To jest koniczyna biała, która tak jest... wysoko. Tak, bo to jest koniczyna, tutaj zastosowana jest jako wieloletnia zielona ściółka. I koniczyna jest rośliną motylkową, w związku z tym wiąże bakterie, które żyją przy jej korzeniach, wiążą wolny azot z powietrza. Także już masz, widzisz, załatwiony naturalny nawóz azot. I po prostu tutaj jest pełno azotu, sobie tak naturalnie z tej rośliny. A kto lubi azot? Kapustne kochają azot, więc to akurat są kalafiory. I te kalafiory korzystają właśnie z tego azotu, niczego tutaj nie trzeba nawozić. Dodatkowo trzeba mniej podlewać, bo ta ściółka zatrzymuje wodę w powietrzu, bo nie paruje, bo jest tutaj zawalona tą zieleniną. I jeszcze nie pozwala chwastom, żeby tutaj rosły. Także widzisz, super są różne sposoby na właśnie uprawy, ale ściółkowanie jest bardzo ważne. Wiesz, co będziemy robić teraz? Będziemy wysiewać na jesień, będziemy wysiewać nawozy zielone, ale jednoroczne. Gryka na przykład jest świetnym nawozem zielonym jednorocznym, bo jest fitosanitarna.
Ona oczyszcza ziemię z chorób różnych i z takich rzeczy. Także to jeszcze będą plony na pewno, bo jestem taka trochę chytra, jeżeli chodzi o warzywa. Jeszcze będą szpinaki, jeszcze będą sałaty, bla, bla, bla. Ale potem wszystko będzie obsiane zieloną ściółką i potem ta zielona ściółka albo ją zabije mróz, albo będzie ścięta nożycami i po prostu się rozłoży do następnego roku na ziemi. Tutaj mamy selery. Ogólnie tutaj ta cała część tutaj jest korzeniowa. Tutaj są pory, później znowu selery, potem jest czosnek. Znam zasady płodozmianu i często używałam je w ogrodach, ale w takim ogrodzie ekologicznym, gdzie mamy tyle kompostu, ta ziemia jest tak zdrowa, że naprawdę nie przejmujemy się za bardzo tym zmianami stanowisk, żeby wiesz, kiedyś się w takich ogrodach tradycyjnych trzeba było zmieniać, że w tym roku tutaj rośnie jedna roślina, a w tym drugim roku musi wędrować gdzie indziej, bo jak zostanie na 2 lata w jednym miejscu, to złapią ją chorobę. Dbamy o to, żeby było dużo ścieżek i małe rabaty wąskie, żeby po tych rabatach nie chodzić. Nie, żeby chodzić tylko po ścieżkach pomiędzy, bo jak chodzimy po ziemi, to ją depczemy i ją w ten sposób niszczymy. Znaczy wyciskamy powietrze, bez powietrza mikroorganizmy już nie będą szczęśliwe, będą inne mikroorganizmy, będzie ziemia się robiła kwaśna. Także tutaj są kwiaty na kwiat cięty, choć zobacz, tutaj są właśnie te dalie, piękna ta dalia jedna, Jezu Boże, jak ona będzie piękna. Tutaj są rośliny jednoroczne na kwiat cięty, tu zaczynają kwitnąć pięknie szarłaty, tu jest jeden szarłat koralowy, tutaj jest szarłat zielony, dalej mamy marchew jednoroczną, ozdobną. Widzisz, potem mamy zatrwiany, kosmosy, więcej dali, bo dalie to mam wszędzie. I mamy z tyłu folię, bo ja nie chcę, wiesz, przekopywać, więc po prostu, żeby zabić chwasty, to rozłożyłam folię na rok i tam te chwasty wszystkie umrą i w przyszłym roku tam posadzimy jakieś krzewy zapewne. Zobacz, jakie mam ładne borówki amerykańskie. Czekam, aż dojrzeją. Ale wszystko u nas strasznie późno. Zobacz, w innych częściach Polski już dawno dojrzały. A tu mam różę pomarszczoną, rozę rugozę, z której zjemy albo płatki, albo coś z nich zrobimy, albo z tych szypułek, które potem się wytwarzają. Tutaj są szypułki, znaczy jest szypułka jedna, ale jeszcze czerwona. Dużo witaminy C. Wiesz co, to cała część, w tą stronę to jest jagodnik. Tutaj mamy różne porzeczki, agresty, właśnie tą borówkę. Roza rugoza jest tak jakby tutaj oddzieleniem tej części ogrodu od tej z tyłu. I jeszcze jest tutaj, chociaż wcale nie jest to jagoda, ale jeszcze jest rabarbar. Rabarbar oczywiście o tej porze roku już nie zjadamy, ale na wiosnę jest bardzo ważny, pędzimy go w takich wielkich dzwonach. Tutaj masz taki dzwon angielski, ja go przywiozłam jeszcze z Anglii. Bielimy właściwie, to się mówi bielenie i na wiosnę mamy szybko już pierwsze pyszne, delikatne pędy właśnie rabarbaru. Możemy zrobić z nich jakieś placki albo nawet do jakichś kompotów takich pierwszych i potem mamy dużo materiału na kompoty, mamy dużo różnych odmian. Uwielbiam ten nasz rabarbar, ale oczywiście o tej porze roku już nie możemy zbierać go, ponieważ on musi fotosyntezować. Tutaj mamy truskawki, które stąd niedługo się wyniosą, dlatego że truskawki w jednym miejscu powinny zostać tylko 3 czy 4 lat, nie dłużej. I tutaj postawimy domek, który teraz jest domkiem z narzędziami. I tutaj zrobimy wybieg dla kaczek biegusek, dlatego że będą nam pomagały kontrolować ślimaki. A tutaj zobacz, mamy naszą szparagarnię, to są wszystko szparagi. Tu są szparagi, pomiędzy szparagami ja czasami sobie sadzę albo wysiewam słoneczniki, dlatego że one szparagom nie przeszkadzają, a słoneczniki są roślinami jednorocznymi, więc ja po przekwitnieniu nie muszę ich wyrywać, bo mogę zostawić korzeń w ziemi i się sam naturalnie rozłoży, tylko go przycinam nad ziemią takimi dużymi nożycami i szparagi wtedy nie mają też, nie jest taki problem, że na przykład kombinujemy coś przy korzeniu szparagów, tak? One sobie tutaj rosną. I na wiosnę znowu mamy pełno tutaj szparagów do jedzenia. Także tutaj będą zmiany. Tak jak mówię, nie mogę się doczekać, już znajoma dla mnie ma bieguski, już czekają na mnie, bo te ślimaki to jest naprawdę duży problem i biegusy to jest najlepszy sposób naturalny, tylko wiesz, to jest tak, że z biegusami tak jak z kurami, no trzeba najpierw im zapewnić jakieś miejsce, gdzie one mogą mieszkać bezpiecznie, że żaden lis ich nie zje, więc muszę najpierw zrobić im domek. Jeżeli ktoś szuka takiego poradnika do warzyw, to właśnie to bym poleciła, nie? To jest właśnie on. To jest po prostu taki typowy ogrodnik, co uprawia warzywa, sałaty, marchewki i tak dalej. I po prostu on to robi ekologicznie. I bardzo fajne ma vlog. Teraz na jesień, wiesz, no wiele z naszych donic trzeba będzie zmienić to, co w nich rośnie, bo tutaj zobacz, tu są groszki pachnące, ale groszki pachnące to jest roślina na początku lata, więc ona teraz będzie już się kończyć, te liście są brzydkie i tak dalej. Także ja będę zmieniała właśnie wystroje, też tak powiem, kompozycje w tych donicach i właśnie chciałabym użyć takiego czegoś, co Ci przed chwileczką pokazałam, bo to już jest normalne dla groszków pachnących, że takie liście się robią i tak, że tak długo do sierpnia przetrwały, to i tak jest długo. Boże, jak to pachnie, to jest odmiana bardzo pachnąca, matukana. I wiesz co, to jest jeden ze starszych groszków. W dawnych czasach były groszki, które miały krótkie nóżki, ale były bardzo, bardzo pachnące. A potem
Chyba w XIX wieku przyszły takie odmiany Spencera, tak zwane, i one mają takie długie nogi, one tam u mnie rosną na górze, ale mają czasami mniej zapachu, wiesz, a ten zapach to jest po prostu zapach lata. Ja sobie nie wyobrażam w ogóle jakiegokolwiek roku w ogrodzie bez tych groszków pachnących, a to są jednoroczne rośliny, trzeba też je wysiewać na wiosnę i potem sadzić, także też troszeczkę upierdliwe, ale naprawdę warto. I nawet w angielskich ogrodach, wiesz, jak pracowałam albo dla króla Karola, albo dla moich różnych arystokratek, bo takich moich kochanych pań miałam bardzo dużo, to wiesz, oni takie proste rośliny kochają. Właśnie groszek pachnący, róże też oczywiście, ale takie skromne roślinki jak groszki pachnące też są dla nich bardzo ważne. I pamiętam, że dla Lady Morton, mojej takiej klientki kochanej, zbierałam, wiesz, co tydzień ogromne ilości tych groszków. Bukiecik do jednego pokoju, bukiecik do sypialni, bukiecik do toalety. Wszędzie był bukiecik z kwiatami, no bo kwiaty, trzeba się otaczać kwiatami, bo są piękne, nie tylko w ogrodzie, ale też w domu. Po to je uprawiam, żeby mieć również je w domu. Zobacz, ja tutaj na przykład mam bukiety. To są bukiety z wczoraj. Robimy bukiety z naszych kwiatów, które są w ogrodzie i stawiamy i w toalecie, i w kawiarni, i na każdym stoliku. I wiesz, i to jest naprawdę, nie robimy żadnych specjalnych bukietów, tylko po prostu zbieramy wszystko, co mamy w ogrodzie, a mamy tyle tych kwiatów, że nawet taki ogrodnik nie umie układać bukietów, to nie jest problem, dlatego że jak masz piękny materiał, to masz też piękne bukiety. Widzisz, tutaj są takie buteleczki, te buteleczki stawiamy na stolikach w kawiarni, to są właśnie dalie, które już zakwitły, chociaż na razie niewiele z nich kwitnie. Lampiony moje ukochane, które wieczorem się świecą, więc tutaj wieczorem jest bardzo pięknie. Ja oczywiście wieczorem jestem zmęczona po pracy, więc śmieję się, że z tego miejsca to korzystają sarny najczęściej, a nie ja, bo sarny sobie tu przychodzą w nocy i sobie korzystają. Dajcie nam like, komentujcie, udostępniajcie i oczywiście subskrybujcie, żeby zobaczyć więcej ciekawych filmy o ciekawych ludzi, robiąc niezwykłe, niekonwencjonalne rzeczy tu, w Polsce i czasami za granicą. Jestem na Patronite i Buy Coffee, mam swój fan club na YouTubie. Jeżeli ktoś chce wspierać moje działania, Kasia. Naprawdę to był ogromny zaszczyt, żeby Cię poznać. Powiedz ludzi, gdzie oni mogą znajdować więcej informacji o Twoje działania. Po pierwsze, to była dla mnie ogromna przyjemność, żeby Ciebie również poznać, bo to, co robisz, jest naprawdę super i bardzo dobre dla ludzi i potrzebne. A jeżeli chodzi o mnie, to zapraszam Was serdecznie do po prostu wpisania w internecie mojego nazwiska Bellingham, trochę skomplikowane, ale oczywiście angielskie. Także Katarzyna Bellingham, jest i podcast, i książki. Teraz właśnie we wrześniu wychodzi, czy wyszła już teraz moja 3. książka Dobry rok w ogrodzie. Również możecie jeszcze znaleźć stare odcinki bardzo fajnego programu Grunt to ogród. 2 sezony, które były kręcone w naszym ogrodzie, to jest na kanale Domo Plus. Super audycja, ładne kwiatki w Radiu Gdańsk co drugi poniedziałek też jest nagrywana z tego tutaj ogrodu. No i ja tutaj przy Jonathanie obiecuję, że będę również miała swoje vlogi, na których będziecie mogli widzieć, co dalej się będzie działo w tym ogrodzie, a jak słyszeliście, planów jest sporo. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie i życzę wszystkim, i Tobie, i naszym widzom, cudownych sezonów w ogrodzie. Ja mam wrażenie, że to nie będzie nasze ostatnie spotkania, więc po prostu do zobaczenia. Do zobaczenia.